Dobry wieczór, serdeczne gratulacje. Jakie są te emocje po trzeciej rundzie? To jest już coś bardzo skomplikowanego. Ten konkurs nigdy bym się nie spodziewał, że to jest tak intensywne. Żeby przygotowywać te programy z etapu na etap, jestem po prostu wycieńczony, przyznam szczerze, i cieszę się, że udało mi się dotrwać do końca tego występu, bo to już tak naprawdę była walka z samym sobą, żeby to wszystko utrzymać i żeby dać siebie wszystko. Rondo a la Krakowiak, następnie Mazurki z opusu 17. Słyszymy gratulacje. Zrobiło się bardzo tanecznie, ale to jest też jakieś wielkie wyzwanie. Tak, to jest wielkie wyzwanie. Krakowiak jest bardzo wymagającym technicznie utworem. Przyznam, że troszeczkę żałowałem, że on dzisiaj znalazł się w tym programie, bo ja go podałem ostatniego dnia możliwego zmiany deadline'u, i nie grałem tego utworu od kilku lat. A kilka dni później zrobiłem sobie kontuzję kciuka i ja byłem unieruchomiony przez 1,5 dnia, nie mogłem tego ćwiczyć, więc ten Krakowiak musiał być odświeżany bardzo szybko, a jeszcze znalazł się w etapie z bardzo trudną sonatą, więc to było duże wyzwanie, żeby go dzisiaj wykonać. Proszę powiedzieć, czy pan też praktykuje tanecznie, żeby to jakoś wszystko połączyć? Moi znajomi najlepiej wiedzą, bo ja uwielbiam tańczyć. Co prawda nie tańczę żadnych tańców takich klasycznych czy ludowych, tylko po prostu taki zwykły taniec, że tak powiem, towarzyski. A więc myślę zawsze, jak gram o tych mazurkach, wyobrażam sobie te tańczące pary, patrzę na te nawet zapisy u Chopina, akcenty, kropki, gdzie są wyskoki, gdzie są ukłony, gdzie są te lądowania, więc staram się to mieć w głowie i zagrać to takim czasem, żeby właśnie ten tancerz mógł odpowiednio wyskoczyć, odpowiednio się ukłonić i nie pomylić kroków. To na koniec jeszcze pytanie o sonatę H-moll. Jak połączyć te wszystkie części, tak wielowątkowe dzieło, jak znaleźć jakieś połączenia między poszczególnymi częściami? Akurat w tej sonacie moim zdaniem Chopin pięknie ją połączył w całość i te części tak naprawdę łączą się same. I tak jak na przykład druga część po prostu sama przechodzi w trzecią część. W trzeciej części są nawiązania tematyczne do części pierwszej. To wszystko się pięknie łączy. I słyszymy gromkie brawa. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Konkurs chopinowski w Polskim Radiu. Dwójka. Jesteś na miejscu.